nas samych jest wszystko to, co my chcemy powoływać i tworzyć. Panowie, uratowaliście mi życie. Nie cieszymy się z dnia codziennego. Jak ty w praktyce u siebie to zmieniłeś? Bo ty jesteś trudnym zawodnikiem. Polska jest jednym z najbogatszych krajów na świecie. Idź sobie na pogrzeb. Jest piękna przygoda zrozumienia tego lepiej. Dawid przeprosił człowieka i Bogactwo zaczyna się od... to my dzisiaj więcej mamy niż nie mamy. Wytwarza się inna energetyka. Zawsze to mogę uciąć. Dzisiaj ty nie umarłeś. Słuchajmy siebie nawzajem, rozmawiajmy ze sobą. Mocne? Ma być mocne. Bogactwo to nie ilość. Przez to ty się zdajesz twórczy bardziej. Nie gadajcie, tylko idźcie popływać lepiej. Dlaczego tak mało ludzi żyje, a egzystują? Pomożecie nie tylko sobie, ale drugiej osobie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł. Przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Współwłaściciel kanału Agent Specjalny oraz autor książki Metamorfoza finansowa. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś w plenerowym studiu, a moim gościem jest Dawid Kozioł. Cześć, witajcie. Dziś w wyjątkowych okolicznościach. Mówiliście ostatnio, że warto wyjść, że wiosna już jest, więc warto wyjść z tego studia. Słuchamy was, czytamy komentarze, no i wyszliśmy. Zbudowaliśmy dzisiaj plenerowe studio w Szczyrku. Dawidku, w Szczyrku, tak, w hotelu. jesteśmy w hotelu Meta Szczyrk. Nie jest to reklama, ale warto powiedzieć o tym miejscu, ponieważ się w nim w tym momencie znajdujemy. Jesteśmy przy basenie, na dachu, 5. piętro. I podziwiamy te piękne widoki, bo pogoda nas dzisiaj rozpieszcza. Tak, rozpieszcza i warto z tego korzystać. Dzisiaj, przechodząc już do tematu, który dzisiaj chcieliśmy tutaj omówić w tych pięknych okolicznościach, ja się zapatruję w te piękne zielone drzewa, ten las wiosenny, który się rozpościera, ładne słowo, za nami i się zastanawiam, kto to tak wszystko pokolorował. To jest dobre pytanie, które myślę, że może w naszych głowach być. No i będziemy rozmawiać o wdzięczności, o tym, za co jesteśmy wdzięczni, za co ty jesteś wdzięczny, za co ja jestem wdzięczny, skąd ta wdzięczność się w ogóle wzięła i dlaczego my w ogóle o tym, Dawid, na kanale rozmawiamy. Więc myślę, że przechodząc do odcinka, już zanim zadam pierwsze pytanie, no to może zadam sobie to pierwsze pytanie, za co ty, Kuszu, jesteś wdzięczny ostatnio, bo często jest, Dawid, to może ty się ze mną zgodzisz lub nie, bo ty jesteś rasowym przedsiębiorcą od lat, robisz różne projekty, robisz konferencje, robisz deale jeden za drugim i często mi się wydaje, że w tym biznesowym pędzie dopinamy jeden projekt, zamykamy jakiś inny, na czymś zarabiamy i mówimy, OK, idę dalej. Ale mi się wydaje, takie jest moje zdanie, że warto w tym wszystkim zrobić taką małą przerwę, taką małą pauzę między jednym a drugim projektem i powiedzieć sobie, OK, to teraz może trochę wdzięczności, może takiej pauzy, może takiego pocieszenia się czymś, co udało się zrobić, co zrobiliśmy, co zrealizowaliśmy. I właśnie tutaj taki jeden projekt jest. Dlatego mi się wydaje, że idealnie pasuje i ta przestrzeń, i ta wiosna, która jest za nami, do tego, żebyśmy podziękowali. Ja na pewno chcę podziękować i być wdzięczny za to, że dowieźliśmy projekt i wydaliśmy książkę, Momenty. Moją pierwszą książkę, Momenty, czyli od chłopaka z bloków do przedsiębiorcy, który zmienia finanse i zdrowie Polaków. To było moje marzenie, Dawid. I jest mi niezmiernie miło, że byłem w trakcie twojej przygody. Tak. Gdy pisałeś tą książkę, gdzie tam również fragment o mnie jest wiele fragmentów. Jest wiele fragmentów. Czytałem szczęściowo. I pięknie cię obserwuję tego typu zdarzenia, ponieważ najpierw coś tworzy się w głowie, a potem się manifestuje w świecie realnym. I jesteśmy dzisiaj tego świadectwem i ta sytuacja jest tego świadectwem, z tym, że dobrze powiedziałeś, ja wiele lat miałem tak, że nie doceniałem aktualnego momentu. Tak. Aktualnego momentu. Dokładnie. A propos momentów. Stąd ta nazwa, tak. Tak, i wspomniałeś o tej przedsiębiorczości, o tych dealach i to nie dotyczy tylko tego segmentu. To nie dotyczy tylko kwestii biznesu, to nie dotyczy tylko tego, że projektujemy jakieś rzeczy i nie zagłębimy się, nawet powiem mocno, emocjami w to, co się wydarzyło, tylko już projektujemy przyszłość, nie cieszymy się z dnia codziennego. To dotyczy nie tylko przedsiębiorców, nie tylko tych, którzy projektują biznesowo, ale mi się wydaje, że wielu z nas, ludzi, którzy nie doceniają obecnej chwili. Tak. I oczywiście można byłoby tutaj w tym przykładzie powiedzieć takich z drugiej strony rzeczy, a propos tego, że 250 miliarda ludzi według danych ONZ głoduje jeszcze dzisiaj i można by powiedzieć, nie doceniamy, że nie głodujemy, no bo w Polsce ten głód na pewno nie jest na jakimś wysokim poziomie, raczej marginalny problem. Ale nie o tym bym chciał mówić, bo odnośnie wdzięczności to na pewnym poziomie, na pewnym etapie mentalnym można dostrzec, że wszystko jest w nas samych. I element wdzięczności pokazuje to, że w nas samych jest wszystko to, co my chcemy powoływać i tworzyć. Ja do tego doszedłem w ostatnim czasie, że tak jest. Obserwuję twoją zmianę, transformację, to może nawet jest lepsze słowo, taką ewolucję, a nie rewolucję, bo widzę, że wdrażasz to niesamowicie. I ostatnio nawet mieliśmy taką rozmowę, gdzie cię zapytałem, Dawid, a co tam się u ciebie dzieje, bo widzę zmiany, a ty
no ty byłeś przekonany, że ta zmiana się dzieje, no bo po prostu już od wielu miesięcy gdzieś myślisz o tym, ale nie tylko o tym myślisz, analizujesz to, słyszysz te głosy znajomych, rodziny o tym, że to jest istotne, no i zacząłeś nad tym pracować, nad tym, że ta wdzięczność, że to skupienie się na tym danym momencie, oczywiście nie zostawienie rodziny, nie zostawienie przedsiębiorczości przy tym wszystkim, tylko zmniejszenie czasu i uwagi, na przykład będąc w firmie, no bo ty potrafiłeś pracować 7 dni w tygodniu, zarabiałeś, miałeś efekty świetne, a mimo to, ja to mogę tak powiedzieć, myślę, że się z tym zgodzisz i nie będziesz obrażony, mimo to nie miałeś tej wdzięczności, dalej patrzyłeś do przodu, co można zrobić, nie ciesząc się, nie będąc wdzięczny, nie doceniając, nie nagradzając samego siebie za to, że dałeś tak dużo i miałeś tak świetne efekty, z którego zresztą cała twoja rodzina i znajomi też korzystali. Tak. Dotarło to do mnie. Dotarło wreszcie. Tak, dotarło. Nie wiem, czy wreszcie. Wreszcie, no ale może, to tak to podsumowałem. Nie wiem, czy wreszcie, bo jako 31-latek cieszę się, że dzisiaj. Wielu moich znajomych i przyjaciół, mając 40, 50, 60 lat, jeszcze ta informacja jest przed nimi. Więc ja jestem wdzięczny znów za to i to jest właśnie ten przykład tego, że już dziś te informacje do mnie dotarły i ja jestem w procesie zrozumienia. I to jest bardzo fajne obserwować. I do biznesu można byłoby bardzo dużo tutaj mówić, ale mi się wydaje, że nie chciałbym iść w tym kierunku i nie idę w tym kierunku. Pójdę w innym kierunku. To zanim pójdziesz w innym kierunku, myślę, że warto na początek, bo to jest jeszcze początek tego odcinka, się rozgadaliśmy już, myślę, że warto powiedzieć, że jesteśmy po InvestCavs, po imprezie, która, no myślę, że to, co się tam wydarzyło, to też było spełnienie naszych marzeń, ale to była też oczywiście całoroczna praca całego zespołu, za co bardzo dziękujemy, za ten wkład, zaangażowanie, stres, który też świadczy o tym, że byliśmy odpowiedzialni za to wszystko do końca, od początku do końca. No i tam się wydarzyły rzeczy magiczne, więc ja za to jestem wdzięczny, za to spotkanie rok temu z traderem, który przekazał nam kontakt do Marcina Venusa, za tą rozmowę, za to spotkanie, za to dopinanie biznesowe też, za wiarę w siebie też myślę, za tą sprawczość, że jesteśmy w stanie dowieść tak ogromny projekt i to się wszystko wydarzyło, więc ja chciałbym was poinformować, że odcinek podsumowujący wszystko, co działo się na InvestCavs jeszcze jest przed nami i on będzie wkrótce na kanale, więc tam myślę, że godzinny odcinek ze zdjęciami, z filmami, z informacjami, co się wydarzyło będzie, ale chciałem dzisiaj powiedzieć, że dzisiaj myślę, że warto tylko powiedzieć dziękuję całemu zespołowi. Ja cały czas nie wierzę w to, co się wydarzyło. Mam ciągle obrazki tego wszystkiego, co tam było. Tam 4 dni od czwartku do niedzieli. Ja odchorowywałem, tak mogę powiedzieć, to wszystko, bo głosu nie miałem. Już wrócił na szczęście, więc dzisiaj już nagrywamy. Co, Dawid, ty w 3 słowach powiesz o Cavsach? Wyjątkowe wydarzenie, wyjątkowi ludzie i wyjątkowe chwile. A nawet momenty. Wracając do momentów. Tak. Ja byłem i jestem dalej pod wielkim wrażeniem tego, co się wydarzyło i znów można byłoby biznesowo to porównywać. Nie chcę tego w tym momencie robić, bo chcę gdzieś indziej się zagłębić, co jest dla mnie ważniejsze w tym momencie. Powiedzieć o tym, jakich ludzi spotkaliśmy. Jakich ludzi, co mówili, jakie mieli przeżycia, jakie informacje nam przekazali. No, krótko powiem, bo będziemy też na kanale to tworzyli, szukamy, może powiedzmy teraz o tym. Tak, to jest ważne. Przeskakujmy trochę w tym odcinku. Szukamy profesjonalnego psychologa, kogoś, zawodowca, my nimi nie jesteśmy, żeby na naszym kanale poruszyć szerzej treści związane z radzeniem sobie ze swoimi emocjami, kwestią depresji, stanów przeddepresyjnych i konsekwencjami za tym idącymi, bo widzimy, że to jest ogromna skala, ogromne zagrożenie. Krótko tylko powiem, że piątek, 9 rano z Grzegorzem idziemy na nasze stoisko jako pierwsza rzecz, którą wykonujemy na Cavsach i przybiega do nas dziewczyna i mówi do nas słowa, które do dzisiaj, do teraz w mojej głowie naprawdę wybrzmiewają tak mocno, że dopiero wtedy sobie zdaję sprawę, jaką my sprawczość w kwestii przekazywania informacji, inspiracji i tego, co wspólnie budujemy, mamy. Ale na bazie tej rzeczy zrozumiałem też, że ta odpowiedzialność jest na tyle istotna, że potrzebujemy do tego podejść odpowiednio, dlatego takie przekazanie wam informacji, że potrzebujemy specjalisty, który nam pomoże przygotować odpowiednie materiały, żeby takim osobom pomóc. A co ta osoba powiedziała, to już poproszę ciebie, Grześku, żebyś to przekazał. Mi też te słowa, zdanie w zasadzie, to było jedno zdanie, które wystarczyło na podsumowanie wszystkiego i tej sprawczości, tej odpowiedzialności ogromnej, którą niesiemy, wysyłamy przez YouTube'a w świat. To zdanie brzmiało: panowie, uratowaliście mi życie. Tu była cisza i było dodane: dobrze zrozumieliście, dokładnie to mieliście zrozumieć. Uratowaliście mi życie. I ciekawe w tym wszystkim było to, że nasza pierwsza reakcja była taka, że się uśmiechnęliśmy, bo nie sądziliśmy, co ta osoba ma na myśli. Jeszcze do nas to chyba nie dotarło do nas. Nie dotarło. Po drugim komunikacie nas zamurowało, bo tak to wyglądało.
Następnie ta osoba powiedziała, że chciała się tylko przywitać, to powiedzieć i ucieka szukać swojego planera, nim jest Rafał Jojko, żeby mu też podziękować, bo tam chyba jakieś zmiany dotyczące finansów były dla niej istotne w tym obszarze. Tak. I taki pierwszy sygnał. I jestem wdzięczny za tą sytuację, bo ona znów pokazała mi, właśnie a propos wdzięczności, pokazała mi odpowiedzialność, którą mamy na sobie, a jednocześnie to, jak dużą, fajną robotę, nie my, ale my jako kanał, my jako społeczność, którą wspólnie budujemy, robimy. I krótko mówiąc, zanim na naszym kanale pojawią się specjalistyczne materiały w tej sprawie, ja się nie czuję, żeby się wypowiadać, tak mam wrażenie, że bardzo ważne w tym wszystkim jest rozmowa, więc jeżeli macie obok siebie ludzi, którzy potrzebują rozmowy, to po prostu wysłuchanie drugiej osoby, danie przestrzeni jej na to, żeby ta emocja z jej strony się wylała. Mi się wydaje, że jest to uwolnienie takiej blokady, które może spowodować taki lekki, lżejszy oddech, to na pewno jest właściwym kierunkiem, nie? Więc słuchajmy siebie nawzajem, rozmawiajmy ze sobą, chociaż mamy jakąś barierę w tym momencie, ponieważ jesteśmy na kanale na YouTubie, ale właśnie takie momenty jak kawsy, gdzie bezpłatnie można było przyjść i spotkać się z nami, pogadać krótko, czy za chwilę konferencja, która będzie w październiku i inne możliwości, dają przestrzeń do rozmów z nami, ale nie tylko z nami, z naszą społecznością. My poznaliśmy, ja myślę, że z 1000 ludzi, osób, które przyjechały za nami na kawsy, będziemy to podsumować szerzej na następnym nagraniu i tam było widać, że to są osoby, które nie tyle, że coś chcą więcej, bo tak często to spłaszczaliśmy. Spłaszczaliśmy od tego, że oni chcą coś więcej, tak? I tak jest, i chcą coś więcej w kategorii finansów, zdrowia, ale tam jest również potrzeba związana z tym, żeby być bliżej drugiego człowieka. I to było świetne i za to jestem wdzięczny, że dokładnie taki kanał budujemy. Ja sobie przypomniałem w tym momencie, Dawid, naszą akcję świąteczną, którą zapewne pamiętacie, kiedy nawoływaliśmy, to myślę, że tak to można nawet powiedzieć, i sami byliśmy przykładem, bo odłożyliśmy telefony przecież na kilka dni. Pamiętacie, że nie pojawiały się relacje, my nawet w ten sposób to nagraliśmy i tak się wydarzyło, że jeśli nawet spadną nam zasięgi na YouTubie, na Instagramie, gdziekolwiek, wszędzie tam, gdzie się pojawiamy, to trudno. To trudno, że spadną, to nie jest takie ważne, jak to, że my damy sami przykład i sami będziemy z rodziną wtedy, w tym czasie świątecznym i tak było. Telefony były odłożone, nic się nie wydarzyło. Ktoś mi mówi, Grzechu, ale to jak się będzie palić, mówiąc kolokwialnie, to co wtedy? Ja mówię, no to wtedy straż przyjeżdża. Oni na szczęście pracują nawet w święta i poświęcają się dla nas, żeby było bezpiecznie. Nic się nie działo, świat się nie zawalił i nawoływaliśmy, żeby częściej wtedy być z drugim człowiekiem, żeby rozmawiać, a nie patrzeć, jak to co roku bywa w telefon i klikać i przewijać podczas nawet kolacji wigilijnej. Te telefony gdzieś tam były obok nas na stole. W tym roku wiem z waszych informacji, że te telefony były w odpowiednim miejscu, czyli poza salonem, poza stołem wigilijnym, poza miejscem tym, gdzie byli znajomi, rodzina, najbliżsi. Ja tak miałem i było mi dużo lepiej, powiem wam. Wiem, że z wielu komentarzy waszych tak było, więc myśmy nawoływali, ta akcja była świetna i my będziemy to rozwijać na pewno w najbliższych latach. Zauważyłem na kawsach, że bardzo dużo ludzi przyszło i powiedziało tylko tak, panowie, ja nic nie chcę kupić, ja uciekam, bo jestem do tego przyjazdem, ale chciałem się z wami przywitać, przytulić i to mi pokazało, że ludzie potrzebują, jak ja kiedyś mówiłem, nawet dotyku. Czyli ostatnio, jak też wspominałem, że jeden masażysta kiedyś powiedział, że ludzie przychodzą do niego porozmawiać i że jedyną osobą, z którą oni mają kontakt, taki bym powiedział cielesny, to jest masażysta raz na miesiąc, że oni pracują sami, że oni zakupy kupują online, że oni mieszkają sami, czyli w ciągu miesiąca nie mają styczności fizycznie z żadnym człowiekiem. To się dzieje. To jest przerażające, to jest dobre słowo, więc mówmy o tym, rozmawiajmy, miejmy świadomość, że tak się dzieje i próbujmy robić coś, żeby ta skala nie szła tak szybko do przodu. Moim zdaniem nie zatrzymamy tego, ale możemy jakiś mały kamyczek, jakiś mały puzzle wyrwać z tej takiej matrixowej rzeczywistości, która jest przerażająca. I mówiąc o tym, ja też słyszę, jak wy do mnie przychodzicie i mówicie, Grzegorz, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ja też to widzę, więc przyjechałam na konferencję, lepsza konferencja na żywo niż online, to tyle, ile możemy robić w ciągu roku robimy, więc nasza konferencja koniec października będzie i zapraszamy wszystkich, żeby po prostu, tam będę miał czas dla was wszystkich, na pewno dużo więcej niż na kawsach, bo tam było może 30 sekund dla każdego, niestety tak krótko, ale wiecie, jaki jestem, ja jestem do człowieka i ostatnie zdanie, Dawid, oddaję ci głos, zawsze to mówię, gdybym ja miał wybór, gdyby ktoś mi dał taki wybór. Mam nadzieję, że on nie padnie, bo YouTube też nam oczywiście pomaga, żeby dotrzeć też za granicę i do szerszego grona ludzi z tymi informacjami, to gdybym ja dostał wybór, Kuszu, YouTube czy na żywo, to nie zastanawiałbym się sekundy i bym powiedział na żywo. Oddaję YouTube'a i nie chcę tego YouTube'a sztucznego, tylko chcę was, bo nawet 200 osób jest dużo lepsze niż 2000 osób, bo jesteście na żywo. Także absolutnie ja się pod tym podpisuję. Zawsze człowiek wygrywa dla mnie z AI, z komputerem i ze wszystkim innym. Telefon wrzuciłbym do tego basenu, żeby tylko być z ludźmi. Nigdy tego nie zmienię. Nigdy tego nie zmienię. Pięknie podsumowane.
muszę przyznać, pięknie podsumowane. Do kawsów wrócimy. Tak. W następnym nagraniu do kawsów wrócimy, nagramy porządne podsumowanie z kawsów. Wróćmy o tej wdzięczności, Wróćmy, Dawidku, no. ponieważ uważam ją za bardzo ważną, ale trzeba porozmawiać o niej i warto o niej porozmawiać technologicznie. Tak, ja to ostatnio zrozumiałem i oczywiście jestem dalej w procesie zrozumienia tego, ale technologicznie, no bo zobacz. W pewien sposób odbiór danej sytuacji, czy ona jest dla nas pozytywna i negatywna, nie zależy od samej zaistniałej sytuacji, tylko od naszego myślenia. Tak. I w pierwszym rzędzie kluczowe jest to, co my myślimy, to, co my przetwarzamy w umyśle i jak podchodzimy do danej rzeczy, która się wydarzyła. Ta rzecz jest, nazwijmy ją faktem, wydarzeniem, ale nasza interpretacja ma znaczenie i nadaje jej barwy. Ta barwa może mieć taki, powiedzmy, nie tyle co charakter, co obraz tego, co jest pozytywne, wznoszące lub negatywne. Ta sama sytuacja, ta jedna tylko i wyłącznie rzecz. Co oznacza, że my sami powołujemy sobie to, co się dzieje obok nas. Wytwarzamy, ale na bazie tego, co wytwarzamy, wywołuje się u nas odpowiednia chemia. Chemia w organizmie. Ta chemia w organizmie w jakiś sposób reaguje na nasze ciało, na nasze myśli, na to, co my robimy, wytwarza się inna energetyka i powołujemy inne zdarzenia w fizyczności. Co oznacza, że bycie wdzięcznym będzie powodowało z punktu technologicznego to, że będzie w nas więcej pozytywnej informacji, zwiększenie więcej pozytywnej informacji będzie tym, co będzie powodowało, że myśli bardziej pozytywne będziemy łapali. Na bazie myśli pozytywnych w umyśle wytworzy się odpowiedni proces i ten proces powoduje, że zwrócimy uwagę na to, co jest pozytywne, niż na to, co jest negatywne. Większe prawdopodobieństwo. Na łamach tego tylko dokończę. Wybierzemy opcję dla nas bardziej korzystną, lepszą i w fizyczności będziemy mieli manifestację tego, co się dzieje. Czyli to zależy od naszej głowy, a wdzięczność jest krokiem do tego, co my nazywamy korzystną sytuacją dla nas samych. W teorii bardzo ładnie to wytłumaczyłeś, bo ty jesteś dobrym filozofem. Ja z tobą rozmawiam nie raz, nie dwa, czy na grillu, czy właśnie w pracy, tak to można powiedzieć, bo jesteśmy jednak, tak to trzeba jakoś ukategoryzować, że dzisiaj ten czas poświęcamy, żeby coś nagrać, więc można powiedzieć, że to jest taki segment naszej pracy. Dawid, w teorii ładnie to powiedziałeś. Jak ty w praktyce zrozumiałeś, bo to powiedziałeś, że jesteś w procesie. I ja pamiętam takie momenty, kiedy do ciebie dzwoniłem, a ty byłeś wkurzony wręcz, jadąc pięknym autem, wyjeżdżając z domu marzeń, jadąc do pracy marzeń, ty powiedziałeś, no, bo to auto kiedyś chciałem, a już go nie ma, w ogóle nie ma samochodów w salonach, co to w ogóle ma być? Chciałbym sobie auto kupić nowe, już mam tam 5-letnie a ja mówię, Dawid, hola, czekaj. Ja chcę zapytać, bo pamiętam tę sytuację, ona nie była wczoraj, na szczęście ona była 2 lata temu i od tego czasu zmieniłeś niesamowicie podejście do tego, co masz, co chcesz oczywiście mieć, bo to nie znaczy, że masz się zatrzymać i powiedzieć, dobra, mam 5-letnie auto, 10-letnie auto i nigdy sobie nie kupię auta, bo jestem wdzięczny i mam być przez 30 lat wdzięczny, że mam czym jeździć. Niekoniecznie, to też nie chodzi mi o skrajność. Zastanawia mnie, znając tą teorię, którą teraz powiedziałeś i ona jest fajna, to dodawanie koloru, dodawanie emocji do tego, jak ty w praktyce u siebie to zmieniłeś, bo ty jesteś trudnym zawodnikiem, powiem kolokwialnie, trudnym zawodnikiem. Emocjonalnie, wydaje ci... Dobra, tu zostawię 3 kropki. Jak ty u siebie do tego podszedłeś, że to się zmieniło u ciebie? Odpowiem na nią, oczywiście, że na to odpowiem, na to pytanie, tylko dodam, to nie jest fajna, ona jest skuteczna. Skuteczna jest ta metodologia działania. A zadałem, czy ona jest fajna? Nie. Powiedziałeś, że jest fajna ten sposób, tą teorię. To może złego słowa użyłem? Chodzi mi o to, jak to u ciebie zadziałało. Dobrego użyłeś słowa, bo też jest fajna. Tylko chcę wyrazić, że jest skuteczna. Jeżeli jest skuteczna, to warto się nad nią pochylić. Tu chciałem tylko to zaznaczyć. Jeżeli chodzi o samego mnie, no to wiele inspiracji od innych osób, w tym ciebie. Osób, które widziały więcej. No mój horyzont patrzenia był po prostu nie tak szeroki, jak jest dzisiaj. On się cały czas poszerza. Zgodnie z poszerzaniem się tego horyzontu przewartościowuję to, co myślę o otaczającym mnie świecie. Na bazie przewartościowania tego, co myślę o otaczającym mnie świecie, zmieniam swoją myśl. Na bazie zmiany tej myśli kreuje się dalsza ścieżka, którą opisałem wcześniej. Przewartościowanie powstaje. A ma to związek z bańką informacyjną też? Bo gigantyczną i ze schematami, w których żyjemy. Tak. No bo ja w jakiejś, powiedzmy, wartość życia i myślenie o życiu, które wszedłem, wynikało z tytułu braków, które miałem w historii i z tego świadectwa, które mnie otaczało. Z tego, co osoby naokoło mnie przekazywały mi jako wartości, które warto przyjąć do siebie, więc je chłonąłem.
Na bazie tego, co pochłonąłem, zbudowałem to, co zbudowałem do pewnego momentu. Ale przyszedł czas, że zaczęły mi pewne rzeczy brakować. Przyszedł czas, w których nie czułem się nawet komfortowo z tym, co kiedyś oczekiwałem, że będę w tym stanie, to będę miał mega szczęście. Dlaczego go nie było? Punkt zastanowienia przyszedł. Z jednej strony przyszła jakaś inspiracja, z drugiej strony przyszła jakaś inspiracja, z trzeciej strony. No i na bazie powolnego zrozumienia, krok po kroku, nie coś zrobiłem. Ja jestem w procesie i dalej robię. I wiem, że przede mną jest nie, że kilka lat dalszej nauki. Jest piękna przygoda zrozumienia tego lepiej. Bo znów, jeżeli powiedziałbym, że kilka lat przede mną jest, to powiedziałbym do swojej głowy, do samego siebie usprawiedliwienie, że ja za kilka lat coś uzyskam i dopiero wtedy, a nie dziś. Nie. Piękna przygoda, gdzie będę na niej wzrastał. Powiedzenie tego przeze mnie 2 lata temu było niemożliwe w tym kontekście. A z drugiej strony, przez to, że przekierunkowałem swoje myśli na to, co teraz mówię, wszystko inne działa jeszcze skuteczniej, lepiej i przyjemniej. To jest ciekawe. Ale wszystko się nie zaczyna od samej wdzięczności. Wdzięczność, o której my nagrywamy dzisiaj, to jest właściwa postawa, moim zdaniem, do tego, co my w Polsce możemy uzyskać. Sam powiedziałem kiedyś na jednym z nagrań, że Polska jest jednym z najbogatszych krajów na świecie. Tak. Poziom życia, który mamy w Polsce, nawet przy tym, że mamy poziom życia idący z niższej krajowej, bez jakichś gigantycznych zadłużeń. Ja nie mówię o tych sytuacjach, które są naprawdę trudne, gdzie mamy też chore dzieci i tak dalej. Nie mówię o tych sytuacjach, tylko mówię o takich sytuacjach, że jest minimalna krajowa i obok tego środki lub więcej i podstawowe funkcjonowanie, podstawowe, nazwę to w cudzysłowie, problemy, to tutaj mamy sytuację, w której mamy najbogatszy poziom życia na świecie. Jeden z najbogatszych oczywiście. Ale to my tworzymy sobie z punktu bańki informacyjnej wskazanie, że to jest bieda. Bieda mentalna. Fizyczna bieda rozpoczyna się od biedy mentalnej. Bogactwo zaczyna się od bogactwa mentalnego. Piękne zdanie, którym ostatnio też podzieliłem się, a też nie jest moje, a uzyskałem je i powtarzam je jak mantra i będę je powtarzał dalej, że bogactwo to nie ilość, a umiejętność skorzystania z zasobów i potencjałów, które nas otaczają. Bardzo fajne. I to się zgadza 1 do 1, ponieważ najpierw się buduje bogactwo mentalne, a na bazie tego powołujemy bogactwo fizyczne. Kwestia odbioru. I u mnie ten proces trwa. Jestem w drodze, jestem w przygodzie, nie będzie trwało kilka lat, bo bym powiedział sobie, że to będzie znacznie później, więc tak to nie jest. A czy warto? To warto. Wynika to z braku u mnie, wynikało to u mnie z braku. Z braku tego, że ja dalej nie czułem się zadowolony z tego, co mnie otacza, chociaż wytworzyłem cały scenariusz, a nawet więcej niż ten, który 10 lat temu powiedziałem sobie, że on właśnie doprowadzi mnie do punktu, który ja nazwę szczęściem. A tak to nie jest. Żeby być szczęśliwym, to w mojej ocenie trzeba mieć ułożone kwestie zdrowotne, nad którymi pracuję. Kwestie finansowe, nad którymi pracowałem i pracuję. I ostatnio nazywaliśmy to, żeby mieć relacje poukładane z innymi ludźmi i sam ze sobą, te relacje. A dzisiaj jestem jeszcze bardziej przekonany, że te relacje sam ze sobą i umiejętność bycia w sobie, umiejętność czytania siebie i cieszenia się z bycia w sobie, choć jakkolwiek to brzmi, ale tak to jest najciekawsza rzecz, ponieważ najpiękniejsze spotkania to są te, które zrealizujemy sam ze sobą. Ale ładnie zakończyłeś, a ja myślę, że rzucę tutaj przykład, nie będziesz obrażony za mnie, jeśli ja to powiem na wizji, może bez szczegółów. Zawsze to mogę uciąć. Dawid zawsze może powiedzieć, dobra, wycinam to. Nie, ale myślę, że to zostanie. Powiem w ten sposób, prawdziwie, ale niekoniecznie muszę mówić historię. Ty ostatnio przeprosiłeś człowieka, którego uraziłeś i ty to zrozumiałeś i to się działo przy mnie. Ja widziałem tą niesamowitą przemianę, to co się działo w twojej głowie przez te kilkanaście minut i ty stwierdziłeś, tak, trzeba iść go przeprosić i poszedłeś przeprosić. Ja widziałem w ogóle i sobie myślę, wow, co tu się dzieje, bo ja wiedziałem, że to jest w twoim wydaniu, że to jest niecodzienne, tak to powiem, tak. Że to była jedna z niewielu sytuacji w ostatnich miesiącach, latach i też do was apeluję, jeśli ktoś pyta, ale co ja mam robić, co to znaczy wdzięczność, co mam wstawać rano, to co czujesz, czego nie robiłeś, być może czego się boisz, a co zrobi zmianę. Zaraz wam powiem o 2 historiach znowu, ale ta jedna. I Dawid przeprosił człowieka i to było niesamowite, jak ja obserwowałem, jak on rośnie właśnie mentalnie, relacyjnie. No, to było kilka dni temu. I niesamowite, Dawid, tak, jak to czułeś? Było to związane z tym, z biznesem. Ja mam, i tutaj warto to zaznaczyć, czyli w biznesie podchodziłem bardzo radykalnie do pewnych rzeczy, znacznie bardziej radykalnie niż w strefie prywatnej, gdzie w strefie prywatnej znacznie łatwiej było mi kogoś przeprosić niż w biznesie, bo w biznesie to była kwestia warunków, oczekiwań. Masz coś do dopięcia, co zadeklarowałeś, nie dopinasz tego, jak powinieneś, więc ja mam w mojej głowie byłej prawo mieć pretensje. I zadziałał u mnie schemat, że ja wszedłem w tym momencie w sytuację biznesową, ktoś coś nie dopiął, jak powinien w danej chwili,
I ja z punktu widzenia takiej logiki miałem prawo zamanifestować to, że jestem niezadowolony i że powinno być inaczej zgodnie z umową, ale mogłem zrobić to w innej formie. Tak. A ja zrobiłem zgodnie ze starym schematem, zrobiłem to na szybko, zrobiłem to w sposób taki, że ja nie czułem problemu w momencie wydarzenia, ale potem zrozumiałem, że ten człowiek mógł się poczuć nie tak, jak powinien, nie jak ja chciałem, żeby się poczuł. Mimo, że 99%, tak można powiedzieć, całego dealu było dopięte, tak to można ocenić. No, nie przesadzałbym, powiedzmy w mojej kalkulacji było z 95. 95, okej. Tak. I wydarzyła się pewna rzecz, która nie była jakaś radykalna, ale jednak pozostawiła niesmak. Niesmak, który żył we mnie kilkanaście czy kilkadziesiąt kolejnych minut, w tej osobie też musiał żyć. Czyli to był nie element wdzięczności, to była przeciwstawna rzecz. Negacja się jakaś pojawiła, jakaś negatywna chwila, emocja. I kiedyś prawdopodobnie tą myśl bym zostawił i ona by żyła we mnie i żyła w tym człowieku. No i to, co ty zaznaczyłeś, to po prostu zacząłem go szukać. Zacząłem go szukać i podszedłem do niego i powiedziałem, wiesz co, no, że ja cię przepraszam za tą zaistniałą sytuację. A on powiedział, ja też cię bardzo przepraszam. No I się przytuliliśmy i było po robocie. Super. I fajny dałeś przykład, bo warto się dzielić takimi przykładami, z tym, że jest jeszcze jedna sprawa, którą też tutaj trzeba powiedzieć, żeby być spójnym. Bo w tym wypadku warto było przeprosić, ale czasami jest tak, że ktoś nadużywa naszej gościnności, ktoś nadużywa naszej przychylności, a tam, w mojej ocenie, należy już po pewnym poziomie być bezlitosnym. Bo nie można dać sobie wchodzić na głowę i tak dalej. Tam musi być ta granica, tam musi być ten zdrowy rozsądek, w szczególności w strefie biznesowej, w prywatnej również, ale w biznesowej częściej należy to dopinać do końca, żeby się to nie powtarzało, żeby to też energetycznie nie kosztowało cię więcej. Rynek finansowy to wielowymiarowa gra. Niezwykle wciągająca, z pozoru prosta i angażująca sporą liczbę rozgrywających. Znajomość jej podstawowych zasad jest kluczowa, aby nie odpaść na starcie. Rynek finansowy kształtuje naszą rzeczywistość, kształtuje i jednocześnie nią jest. Musimy zdać sobie sprawę, jak potężna jest to siła. Sektor finansowy to nieograniczona, samonapędzająca zysk machina. Jak każdy inny rynek wytwarza potrzeby, na które odpowiada, a my jesteśmy wciągnięci w tę grę. Kluczowe pytanie brzmi, czy wiesz, o co grasz? Myślę, że tak. Tu się rozumiemy. To dwie historie, krótkie, które ostatnio się wydarzyły. Pierwsza dotycząca tej bańki informacyjnej, w której też żyłeś i wydawało ci się, że jeśli ty jesteś na takim poziomie zdrowotnym, finansowym, biznesowym, negocjacyjnym i tak dalej, w każdym innym, i twoi znajomi, no bo tak to jest, że często otoczenie jest bardzo podobne, no i tak to jest w naszym środowisku dzisiaj, ja też to widzę, to warto wyjść z tej bańki informacyjnej. Ostatnio trader też o tym wspomniał, ja o tym wspominam wielokrotnie, chyba Phil o tym kiedyś wspomniał. Idź sobie na pogrzeb do kościoła, do osoby, której nie znasz. To mną wstrząsnęło. Podejdź i zobacz, że ten zegar tyka, że ludzie codziennie umierają, że dzisiaj ty nie umarłeś, że dzisiaj ktoś z twojej rodziny nie umarł, ale i tak są pogrzeby. To znaczy, że jest wdzięczność, bo nie wiesz, kiedy nam się ten czas skończy. Mocne? Ma być mocne. Bo zapominamy o tym. Wydaje nam się, że to my mamy sprawczość nad wszystkim, ale nie mamy tej sprawczości, więc warto dziś podziękować właśnie, przeprosić, zadzwonić, może zamknąć jakieś spory rodzinne, czy ze znajomymi, z przyjaciółmi, które są i my mówimy, ja do niego nie zadzwonię, ja w życiu do niego nie zadzwonię, ja do niej nie zadzwonię, niech ona pierwsza zrobi ruch. A z drugiej strony często może być też coś, a może warto właśnie pozamykać te stare emocjonalne spory, które tak mocno, my mamy często finanse i zdrowie poukładane, ale nie mamy takich tematów drobnych, bo tam tylko wystarczy telefon i często może być, wiesz co, dzwonię do ciebie, tyle lat, czułam, że to ty powinnaś zadzwonić i wydaje mi się, że skończę, tylko Dawid widzę, że już się wyrywa, ale wiecie jaka tam będzie ulga? Ja tak czuję, że w tej słuchawce będzie taka ulga, że pomożecie nie tylko sobie, ale drugiej osobie. To ja coś takiego dzisiaj wrzucam jako pomysł. I może po kolei, to masz dwie historie, to jest jedna, po kolei tutaj, bo poruszyłeś arcyważny temat, kwestia wybaczania. Tak. Bo to jest bardzo ciekawe, bo teraz jeżeli ta sytuacja nie zaistnieje z punktu wybaczenia, to na zapleczu u siebie w głowie tam się robi tobie krzywda. Tak. Więc warto powiedzieć i pomyśleć z punktu widzenia wybaczenia, że ty wybaczasz dla siebie. Wiesz, mnie to niesamowicie kosztowało przejść w głowie ten punkt, o którym teraz powiedziałem.
Nie będę się dzielił szczegółami. Niemniej dokładnie tak. Czyli ja wybaczam dla siebie, żeby u siebie wewnętrznie zrobić odpowiedni spokój. Tak. Jeżeli z drugiej strony nie będzie dalej przychylności, okej, ja ograniczam kontakt, ale ja ci wybaczam. Tak, ja to zrobiłem, z mojej strony jest... To jest dla siebie to zróbmy, a nie dla tego człowieka. Warto też zrobić dla tego człowieka, ale jeżeli mamy wybierać, co mamy jakby w głowie mieć, to wybaczajmy dla siebie, ponieważ często siebie sami katujemy, tak samo jak przepraszamy również dla siebie, co wtedy mi pomogło, bo moja emocja poszła niesamowicie do góry na bazie tego przeproszenia. I to jest jedno, co chciałem dodać i drugie szybkie, zanim będziesz mówił o drugiej historii. A uwielbiam takie rozmowy. To jest super. Te, które są w tej kategorii. A będziemy częściej nagrywać w takim razie. Dlaczego nie? I nie musimy mieć milionów wyświetleń pod nimi, ale one są bardzo ciekawe. I druga rzecz, a mianowicie bańka informacyjna. Często o tej bańce informacyjnej mówimy, ty do niej przypisujemy jakieś informacje, czy przypisujemy jakąś sytuację, z tym, że trzeba sobie zdać sprawę, że każdy z nas jest w bańce informacyjnej. Każdy. Ci, którzy myślą, że nie są w tej bańce informacyjnej, tak zazwyczaj są jeszcze większe niż się im wydaje. Bo jest to kwestia właśnie tej perspektywy, o której nawiązałem wcześniej. Więc jeżeli przyjmiemy, i to warto zrobić, przyjmiemy, że jest jakaś sytuacja, coś sobie myślimy, dajemy coś za pewnik i przyjmiemy na chwilę chociaż do naszej refleksji, że możemy być w bańce informacyjnej, spróbujemy rozszerzyć naszą świadomość trochę dalej, tak możemy zobaczyć zupełnie coś innego i inaczej podejść do danej sytuacji. Tak. Dlatego chciałem do tego nawiązać. Ta bańka informacyjna jest niesamowita, dlatego o niej mówimy, nawiązujemy. Ja nie skończyłem historii, bo tam się pojawiło coś ważniejszego i dobrze, bo rozwinęliśmy arcyciekawy, ważny temat, który zostawiamy tobie do przemyśleń, bo idziemy w kierunku finiszu. Myślę, że jeszcze 5-10 minut i będziemy finiszować, żeby to było strawne do obejrzenia, a nagramy kolejny odcinek w tych ważnych tematach. Jak dacie znać w komentarzach, że ma to sens. Że ma to sens, taki dokładnie. Temacik. A nie do basenu, chłopaki. Nie gadajcie, tylko idźcie popływać lepiej. Dobrze. Podczas kawsów jeszcze wrócę, miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Grzegorzem Kołotko, z wicepremierem i z podwójnym ministrem finansów i on również też jest w bańce informacyjnej, bo jemu się wydawało, patrząc na salę 2000 ludzi i myśląc, rozmawiając z Polakami, którzy pojawili się na tej imprezie inwestycyjnej, to żeby pojawić się na takiej imprezie inwestycyjnej, trzeba coś chcieć więcej zrobić ze swoimi finansami. Większość Polaków się tam nie pojawiła, przecież tak to trzeba powiedzieć. Jeśli ze statystyk wynika, że między 22 a nawet 40% Polaków, bo różne badania mówią, nie ma Polaków taka duża liczba oszczędności, to oznacza, że to jest zupełnie inna część Polaków, a ci, którzy tam byli, mieli oszczędności i zupełnie o inne rzeczy pytali, czyli pytali o inwestycje, pytali pana profesora, jak zainwestować pieniądze, więc ja mówię, panie profesorze, tu są inni ludzie, my rozmawiamy o 22-40% Polaków, którzy nie mają oszczędności i ich tutaj najprawdopodobniej nie ma na sali. Większość sali robi coś z finansami i ma te pieniądze, więc my jesteśmy w bańce informacyjnej, więc pan tutaj na sali, mówiąc do tych ludzi, nie mówi do tych ludzi, którzy nie mają oszczędności, więc żeby pan zrozumiał. I do pana profesora taki komunikat wydałem, więc on też, moim zdaniem, będąc na swoich uczelniach, prowadząc wykłady, pisząc książki mądre, na pewno też zapomina, że większość Polaków nie interesuje się z finansami i myśli, że jakoś to będzie. To chciałem jakby tutaj podsumować. Tak. Ja byłem na tym wywiadzie, który był realizowany i tak, racja, z tym, że pamiętaj, z punktu widzenia pana profesora prawdopodobnie jest tak, że osoby, które nie mają oszczędności, to mają coś ważniejszego dla gospodarki, a mianowicie tendencję konsumpcjonizmu. Tak, oczywiście. Gospodarka potrzebuje konsumować, potrzebujemy konsumpcjonistów. Ty mówiłeś z misji bogacenia się przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, budowania świadomości finansowej, a pan profesor odpowiadał ci z punktu nauka jako dostęp do informacji w danym kraju na uniwersytetach do finansów, czyli do wiedzy teoretycznej, bo ona jest. Mamy naprawdę dużo wiedzy do zdobycia, ale nie mamy praktyki u osób, które są podstawowo zaznajomione z finansami, a te schematy, które się rządzą nimi, czyli marketing to robi, media to robią, powodują potem błędne rozumienie elementów finansów, więc każdy z nas w jakiś sposób jest w bańce informacyjnej. Mi się wydaje, że ja i ty również na wielopoziomowo, ale właśnie poszerzanie swojej perspektywy, budowanie gdzieś dalej świadomości daje przestrzeń na zrozumienie innej strony, a tym bardziej się włącza empatia. Bo jeżeli wychodzisz z bańki informacyjnej, tak dajesz sobie przestrzeń na zrozumienie drugiego człowieka i często idziemy w stronę empatii. Ja tą empatię mam, jestem za nią wdzięczny, że tak się urodziłem i akurat ta część mózgu u mnie
I te wszystkie doświadczenia, które miałem w historii, tak jak każdy, ale część tych elementów historycznych, tych trudnych, tych porażek, tych wszystkich rzeczy, które mieliśmy w domu, większość z nas pochodzi przecież z polskich rodzin. Urodziliśmy się w Polsce w trudnych czasach, w latach 90., 80., 70., 60. wcześniej, a im wcześniej, tym było trudniej. Ja to pamiętam, bo przecież rozmawiam z moją mamą i ostatnio z Dawidem rozmawialiśmy na temat tego, że my mamy tak ogromny potencjał, że gdybyśmy dzisiaj, robiąc jakieś aktywności zawodowe, mając to wszystko, co my mamy, zobaczcie, mamy kamery i to wszystko jest naprawdę tanie, to naprawdę wszystko jest w zasięgu wzroku, portfela naprawdę każdego z nas. Ja obserwuję i mówię, że to kosztuje 1000 zł, że to kosztuje 500 zł, no to naprawdę zarabiając w Polsce jesteśmy w stanie krok po kroku dzisiaj nawet coś zrobić, bo ktoś mówi, a wy Grzegorz macie studio, macie kamery. A wiesz, jak zaczynaliśmy? Zaczynaliśmy od telefonu i bez żadnego mikrofonu, więc to jest wszystko w waszym zasięgu. I Dawid ostatnio piękną historię powiedział, nawet to nie była historia, ale tak to zauważył, że gdybyśmy dzisiaj nie wykorzystali tego potencjału, który daje nam dzisiejszy świat, dzisiejsza Polska i dzisiejsza gospodarka, to naprawdę jesteśmy, bym powiedział, no nawet mogę powiedzieć, to jest moje zdanie, jesteśmy łajzami. Jeśli my dzisiaj, żyjąc tutaj, tu i teraz i nie wykorzystując tego i tylko marudząc, narzekając, że czegoś nie mamy, to my dzisiaj więcej mamy niż nie mamy. Zapytajcie się rodziców, czego nie mieli oni, zapytajcie się dziadków, czego nie mieli. I oni żyli tak naprawdę 50-70 lat temu się urodzili. No i co? I oni dali radę. I oni stworzyli gospodarstwo, urodzili dzieci, wychowali nas, wychowali was i dali nam często bardzo dobre wzorce dzisiaj, czy ludzi, którzy tutaj siedzą. Więc ja już nie mam pretensji. Ja przestałem te pretensje mieć wiele lat temu i powiedziałem sobie, a czy ja chciałbym się zamienić z moją mamą i z moją babcią, która pamięta wojnę i powiedziała nam ostatnio, żebyście tylko okopów nie kopali. Tego wam życzę, żebyście tylko okopów nie kopali, żebyście nie musieli walczyć o swoje życie. My dzisiaj nie musimy tego robić. Więc naprawdę to jest z kolei znowu zobaczenie takiej perspektywy, myślenie sobie, Jezu, moja babcia mi to mówi, to jest ogromna perspektywa tak. I ogromna wdzięczność za to. Ja już mocno lecę, ale zaraz wrócę na zakończenie moją krótką historią, 30-sekundową, tego, co wczoraj zobaczyłem. Tylko, zmienisz mi teraz, bo chciałbym się do tego ustosunkować. Dam ci jeszcze tutaj słowo i wrócę wam do tego, bo ktoś powie, Jezu, Grzegorz, mówisz 70-90 lat, babcia ma 90 lat, więc ta wojna nie była tak dawno i ona mi to opowiada, jakby to było wczoraj. Na szczęście to nie było wczoraj i obyśmy nigdy tego nie przeżyli na własnej skórze, ale wam mówię o mocnych fragmentach, mocnych przykładach, bo ja je słyszę od mojej babci. Moja mama tego nie pamięta, ale przecież mama to jest córka mojej babci. I babcia jej to jeszcze bardziej opowiadała, więc niesamowite historie. Jestem tak blisko tych historii. Jak ja mogę być niewdzięczny, mając spokój święty, mając pieniądze na koncie, mając możliwości i wszystkie inne rzeczy, które ty też masz i ja wiem, że masz. Więc warto się zastanowić, dlaczego my tak często mówimy o brakach. Zaraz będzie krótka historia, 30-sekundowa, ale Dawid, proszę. Zapamiętaj tą historię, bardzo proszę, bo na bazie tego, co teraz tu się wydarzyło, ja chciałbym coś przeprowadzić, bo mi się wydaje, że może dla niektórych osób to będzie bardzo ważne i przejdźmy to, bo też to niedawno mocniej zrozumiałem. Piękne rzeczy powiedziałeś, a propos potencjału, który nas otacza. Ogromny. Jest ogromny. Czasy piękne do życia. Moim zdaniem jedne z najlepszych czasów, jakie kiedykolwiek były do tego, żeby żyć. Ale pytanie, które się pojawia, dlaczego tak mało ludzi żyje, a egzystują. I wiążą koniec z końcem, nie tylko finansowo, ale emocjonalnie. Zapytałeś nawet przy tej wypowiedzi, co babcia, co mama, tak. Dlaczego ludzie tego potencjału nie łapią, bo była to piękna przemowa. Pięknie się to słuchało. Co zrozumiałem? Zauważ, Grzesiek, jakie myśli ty masz codziennie? Jakie myśli? Jakbyś miały tak, wiesz, podsumować, jakie one są? To moja Klaudia by to najlepiej podsumowała, bo ona często mówi, Jezu, jaki ty jesteś, w naszym domu ty jesteś człowiek największej wiary. Ty masz na każdą złą sprawę, albo potencjalnie złą, która się może wydarzyć, to ty masz dobre rozwiązanie, ty masz wiarę, że tam się to uda, ty masz rozwiązania, gdyby się nie udało. I mówi, dlaczego ty tak dobrze do tego podchodzisz? A ja mówię, kochanie, i tak w głowie tworzę myśl. Dlaczego ona ma być zła? I tak energia... I zatrzymajmy się tutaj i zobacz. Często mi mówisz, jeżeli mogę też otwarcie, że ty nie masz jakichś specjalnych kompetencji, które mógłbyś wykonywać biznesowo, technicznie i tak dalej. No tak jest. Często o tym mówisz, więc tutaj to podsumuję. Dalej, nie masz ich. Masz to, co masz, czyli relacje z ludźmi pięknie budujesz, pięknie się odnajdujesz w towarzystwie i masz dobrą myśl. Czyli z punktu widzenia technologicznego, o którym mówiłem, ty karmisz sam siebie dobrymi myślami. Tak. Nie skupiasz się na negatywach, przez to widzisz częściej i lepsze okazje. Łączysz częściej dobrych ludzi niż złe sytuacje kreujesz. Na bazie tego to, co się manifestuje obok ciebie, jest sprzyjające do tego, co ty potrzebujesz. Czyli ty to tworzysz w głowie.
Ładnie to podsumowałeś, bo ja sobie nigdy chyba nie zrobiłem takiego podsumowania, jak to dokładnie nazwać, ale to jest dokładnie to. Żeby była jasność jeszcze, ja też mam złe myśli negatywne i krzywdzące mnie w głowie. To nie jest tak, że... Ale gdyby nawet ale one uciekają. Uznać, że jest 10 historii, 10 myśli i 8, 7 jest dobrych, to one są przeważające, tak jak na boisku. Mocniejszy przeciwnik wygrywa. I w mojej głowie ta pozytywna strona, ona przygniata te myśli, które są takie, które mnie trochę bolą. Niesprzyjające. Niesprzyjające. O, najlepiej nazwać niesprzyjające. Żebyście nie myśleli, że ja jestem jakimś robotem, który ma tylko... Ja wyłączyłem sobie te opcje. Nie, one tam są, ale ja wiem, że one mi nie pomagają, więc z nich nie korzystam. I zobacz, jeżeli nawet pojawiają się te myśli, które nazwiemy tutaj na potrzeby rozmowy niesprzyjającymi, tak ty zaraz projektujesz dalsze myśli sprzyjające. Tak. Czyli nadpisujesz te myśli, wyłączasz te myśli, nazwijmy, upraszczajmy, wyrzucasz te myśli z głowy. Przez to twoja energetyka rośnie na plus i przez to ty się zdajesz twórczy bardziej. Mówimy często w towarzystwie, ty jesteś najbardziej kreatywną osobą w naszej ekipie. Kreujesz non-stop, czyli twoje myśli idą w stronę rozwiązań, tak, a nie w stronę użalania się. I teraz, co ci chcę powiedzieć, na bazie tego, co wytworzyliśmy w nagraniu, plus do innych osób, które nas teraz słuchają, nie jest tylko kwestia posiadania i dostrzegania potencjałów, ale podejścia do tego potencjału, który nas otacza. Czyli jeżeli ktoś nawet dostrzega to, co ty powiedziałeś, najlepsze otoczenie, najlepszy świat, w którym jakkolwiek funkcjonuje, dostrzega to, że to istnieje, chciałby w tym kierunku iść, ale jeżeli dalej w jego głowie pojawiają się te negaty, myśli, on sam się oskarża, sam siebie biczuje, sam tworzy sobie swoją gehennę codzienności, tak on nie zdąży z punktu energii i emocji złapać tego, co go otacza. Dlatego nawołuję do was jeszcze raz, z Grzegorzem myślę, nie tyle co bądźcie wdzięczni, chociaż też za to, co was otacza, ale pomyślcie spójrzcie na to z tego punktu widzenia, że warto tworzyć w sobie emocje pozytywne. Warto tworzyć w sobie i łapać te myśli, które są korzystne. Niesprzyjające będą, nie karcić się za nie, złapać nawet tą myśl niesprzyjającą. Złapać ją, żeby sobie ją uświadomić, że ona jest. Bo jeżeli zrozumiesz proces i ją złapiesz i na nią spojrzysz z boku, tak zupełnie inaczej do tego podejdziesz, niż ona tobą zawładnie z tego punktu widzenia. Ja to też dostrzegam już, że kiedy one się pojawiają, nie zawsze nad tym panuję, bo wtedy, choćby z tym osobą, którą przeprosiłem, ale jeżeli ja ją dostrzegłem, zauważ, mogłem na nią zareagować, mogłem tam pójść i coś zrobić, co powinienem był zrobić, warto było zrobić. Tak zupełnie inaczej ta relacja dalej się buduje i inna energetyka, a na bazie tego, z punktu widzenia efektu motyla, my teraz nagrywamy i inspirujemy innych. Tak. Łapcie dobre myśli, wytwarzajcie dobre myśli, a żeby też to robić, potrzebujesz dobrych ludzi mieć obok siebie. Tak. Bo jak będziesz miał tych negujących, którzy będą ci cały czas mówić, a to jest złe, to jest złe, to jest złe, to jest złe i ty nie będziesz odporny, bo ciężko być odporny na to, tak w twojej głowie znów pojawi się to, co niesprzyjające, a zamanifestuje się to, co niesprzyjające w życiu codziennym. Dziękuję ci, Dawid, że ty to tak fajnie podsumowałeś, bo ty to nazwałeś wreszcie, a żeby teraz... Ja wiem, co to jest, jak to nazwać. Jak ludzie często mnie pytają, Kuszu, dlaczego ty taki jesteś? Ja wtedy mam zagwozdkę trochę, bo ja nie do końca wiem, jak to nazwać, bym powiedział, z tego punktu filozoficznego albo nawet takiego nazewniczego. Dzisiaj to już wiem, więc będę sobie wracał do tego nagrania albo będę wysyłał, mówił, masz, obejrzyj, Dawid to fajnie nazwał. 2 historie z dzisiejszego poranka, krótkie. Ja nie będę ich mówił, ale dzisiaj rano, do godziny tam 10, zanim wyszedłem z domu, wydarzyły się 2 historie. 2 historie, których nie planowałem, czyli życie przyniosło, które były negatywne i które mogły sprawić, że totalnie mógłbym się rozsypać i zupełnie być w innym tutaj sosie, tak mówiąc kolokwialnie. Ale ja, nauczony tym wszystkim, co robię, stwierdziłem, że tak widocznie ma być i w głowie coś widocznie dobrego z tego wyjdzie. I jeszcze nie wiem, co z tego dobrego wyjdzie, bo one się dalej toczą, ale ja zdecydowałem, albo ja je zostawiam, no bo to nie z mojej winy one się wydarzyły, to tak mogę podsumować, więc ja też je mam. Tu macie żywy przykład, 2 sytuacje. Jak chcecie, to zadzwońcie do mnie, to wam powiem, nie będę tutaj zanudzał. I kończąc to opowiem wam historię krótko, znowu 30 sekund, co się wydarzyło wczoraj i można było zareagować tak, jak otoczenie, które było. Jechałem samochodem i jechałem na siłownię, czyli po pierwsze, jadę na siłownię, czyli mam gdzie jechać, mam na nie pieniądze, czy mam kartę i tak dalej, mam na to czas, więc wdzięczność ogromna, że ja jestem zdrowy i mogę rękami, nogami pracować nad swoim zdrowiem, czyli ja za to jestem wdzięczny. Jadę, jest korek. Dlaczego? Bo śmieciarka tam stoi i blokuje drogę. I wiecie, co się wydarzyło? 6 czy 7 samochodów przede mną i oni stoją. Trwało to może minutę, 2.
Jeden przejechał chodnikiem i druga pani zaczęła ogromnie trąbić na tego z przodu, żeby on też jechał tym chodnikiem. Być może on bał się wjechać, bo może miał niskie nadwozie. Nie wiem, co się wydarzyło, ale ta osoba stała. I ta kobieta, to była akurat kobieta, wysiadła z tego drugiego samochodu. Śmieciarka, pierwszy samochód i drugi. Ta kobieta wysiadła z tego drugiego. Biegnie, widać, ja widzę to wszystko. Ona biegnie z ogromną, no niewdzięcznością. Już widziałem, jaka mowa ciała. Biegnie do tego samochodu i wali w tą szybę. Tam była ogromna agresja, żeby ten samochód coś zrobił, bo ona się śpieszy. Wiecie, co się wydarzyło? Ten jej samochód stoczył się w samochód tego człowieka, w którego ona pukała i uderzył w ten samochód, no, powodując jakieś straty. I kiedy ten samochód uderzył, śmieciarze przestali pracować, zrobili swoją pracę i odjechali. Droga była wolna. To trwało może... Ta kobieta mogła wytrzymać 30 sekund, czego nie zrobiła. Wszystkie auta oczywiście później pojechały, a oni musieli tam zostać, bo były 2 samochody zniszczone. I za co ona mogła być wdzięczna? Za to, że gdzieś jedzie, jechała nowym jeepem za kilkaset tysięcy, nie była za to wdzięczna. Mogła być wdzięczna za to, że są śmieciarze, którzy sprawiają, że ona nie tonie w śmieciach i zapewnie kilka kolejnych elementów. Czy to jest sztuczne? Absolutnie. Ja to widziałem, ja powiedziałem, no i co, Kuszu, zrobisz? Wąska droga, możesz albo zawracać i jechać dłużej, albo chwilę poczekać. Nie mam na to wpływu. Dzięki tym chłopakom ja dzisiaj mogę mieć czyste podwórko i nie mam tak jak we Włoszech, gdzie kiedyś śmieciarze blokowali i protestowali, miasto tonęło w śmieciach i w szczurach. Nie mieliśmy tego w Polsce. Obyśmy doceniajmy pracę chłopaków bardzo ciężką, także taka historia na koniec, z której warto samemu wyciągnąć wnioski. Dzięki Dawid za godzinę, myślę, inspiracji. Dajcie znać, czy tego typu filmy są dla was wartościowe. Napiszcie w komentarzach, co wy myślicie o swojej wdzięczności, czy ona jest w procesie. Napiszcie, za co jesteście wdzięczni. Fajnie, gdyby to była nowa rzecz, nie taka, do której mieliście już wdzięczność. Myślcie o swoich myślach, tak mi się wydaje, że mogę powiedzieć, obserwujcie je. No i też nie myślcie tylko o finansach, zdrowiu, ale również o tym, co macie w głowie, co tam się kotłuje. Dziękuję, Dawid, bardzo. Dzięki wielkie, świetna rozmowa. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!